Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was dziś na ostatnią część, bo drugą, ale postanowiłam już tu ująć wszystkie moje tytany, projektujące tytany trwałości. Bo te zapachy, o których Wam mówiłem, musiały połączyć te dwie rzeczy. Musiały projektować i musiały być bardzo, bardzo trwałe i tylko o takich Wam mówię. Wiem, że jest gro osób, które poszukuje tylko takich zapachów, które chce po prostu czegoś mocarnego, żeby ich było czuć i żeby nie musiały się dopsikiwać. I z myślą właśnie o tych osobach ten film powstał. Także zapraszam Was na część drugą. Dzisiaj dużo, dużo więcej zapachów niż te 10, które było w poprzednim filmie. Generalnie byłoby tu jeszcze więcej zapachów, ale przyszły do mnie tylko co zapachy, które najpierw chciałabym Wam pokazać w live'ie, który będzie. I teraz fajnie, żebyście mi pod tym filmem napisali, czy ten live odpowiada Wam w ogóle w majówkę, bo wypada pierwszy piątek miesiąca, to będzie 2 maja. I czy Wam to w ogóle odpowiada? Czy się pojawicie na tym live'ie? Bo na tym live'ie pokażę Wam, co kupiłam, a jest tego znowu dużo. Więc liczę na to, że dacie mi znać, że się ze mną podzielicie tą informacją, a ja po prostu na bieżąco, jak będę Wam pokazywała te zapachy, to wtedy Wam też powiem na live'ie, co jest tytanem trwałości, co jest bardziej przyskórne i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj Was zapraszam na to, co Wy wiecie, że jest w mojej kolekcji i chciałabym to zebrać wszystko do kupy, bo nie o wszystkim może jeszcze wiecie, że to są tytany trwałości. Zacznę może od na pewno Lenter D. Dla mnie to jest kompletny tytan trwałości i bardzo projektujący zapach. I większość zapachów tuberozowych takich jest, natomiast ten oprócz tego jest ziemisty, więc jest taki wyważony, moim zdaniem idealnie skomponowany. Ja myślę, że Lenter D nie trzeba za bardzo przedstawiać, więc tylko wspomnę, że to jest po prostu projektujące cudo, trwałe i jak cholera. Kolejnym zapachem, o którym bardzo chciałabym Wam powiedzieć, to jest tak naprawdę moje jakby drugie odkrycie tego zapachu i jest to zdecydowanie Boucheron Quatre Iconic. Jeżeli jeszcze ktoś go nie zna, to też jest zapach z tuberozą i to też jest ogromny mocarz. Naprawdę czują go wszyscy dookoła, jest bardzo trwały, jest to naprawdę bardzo mocny zapach. Śliczny, przy tym bardzo kobiecy. Niektóre z Was nawet piszą, że ogrom komplementów dostają za ten zapach. Ja jakoś do tej pory, jak go zawsze miałam na sobie, to nie byłam nigdzie w jakichś miejscach publicznych, żeby się o tym przekonać, ale wierzę Wam, dlatego że uważam, że naprawdę jest to przepiękny zapach. Takim tytanem trwałości, który też projektuję i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio moim zaskoczeniem jest to, że na grupach kiedy pada pytanie o zapachy, które podobają się mężczyznom, bardzo dużo kobiet o to pyta, tak jakby chciały pachnieć tylko dla facetów. Jestem w stanie to zrozumieć. Ja nigdy nie miałam takiego podejścia, ale ja je rozumiem. I pada nazwa tego zapachu, co mnie bardzo cieszy, bo no mój Wojtek za nim nie przepada, ale mój Wojtek nie przepada za słodkościami, a chodzi o mój signature scent, jakim jest Angel Nowa od Muglera. Bardzo mnie cieszy zawsze, że faceci wymieniają w tych zestawieniach właśnie ten zapach, bo uważam, że jego czuć z daleka jest charakterystyczny. On jest słodki, ale jest też taki dosyć pudrowy. To jest przepiękna malina, najpiękniejsza, jaką ja znam. Troszkę zbliżony jest La Vie Belle Elixir,
ale mimo wszystko ten jest szlachetniejszy, tak uważam. Także jest to zapach po prostu petarda, jeżeli chodzi o parametry i serdecznie mogę go polecić. I oczywiście, no skoro mówię o Angel Nova, to muszę też powiedzieć o Angelu podstawowym. Żaden tak naprawdę z Angeli nie jest aż tak projektujący moim zdaniem jak ten. I mimo, że strasznie mi się spodobał, nawet bardziej Stellar, to on nie projektuje tak jak to i jest trwały bardzo, ale nie projektuje jak ten Angel. Teraz ja nie wiem, czy jeżeli kupicie nowy wypust, to czy on będzie taki sam. To jest dosyć stary wypust i to jest zapach jeszcze spod ręki Muglera. Ja mam taki i naprawdę nie mogę absolutnie narzekać na trwałość, jest on rewelacyjny, a jeżeli chodzi o projekcję, to naprawdę z daleka czuć, że pachniecie Angelem. Chciałabym teraz wspomnieć o czymś, o czym jeszcze mało oczywiście mówię, no bo będzie więcej zestawień i pewnie częściej się ten zapach będzie pojawiał, ale póki co chodzi o Rabanne i Fabulous Me. Mam też Erotic Me i muszę powiedzieć, że jednak między sobą te zapachy się różnią. Nie jest każdy taki sam. Fabulous Me to jest cudo bardzo mocno projektujące, które jest też trwałe. I to jest na równi, to jest taki zapach, kontrzapach dla mnie do Versace Crystal Noir. Ja go dzisiaj nie wyciągnęłam, ale mówię Wam od razu, że Versace tak samo jest bardzo projektującym, bardzo trwałym, a to jest kontroferta. Natomiast uważam, że jeszcze mocniej projektuje ten zapach od Versace. Jest jakieś podobieństwo, one nie są absolutnie takie same, ale jest ten sznyt takiej goryczki, który jest w Versace i to bardzo je do siebie zbliża. Parametry tego zapachu są po prostu świetne. Moja nowość, mój najnowszy zakup, który jest zakupem z testów, to jest oczywiście Kinetic Parfum Insomnia. No, to jest zapach killer, podobnie jak Nel. I to jest coś takiego, że Nel jesteście w stanie zmyć z siebie. Uważam, że to jak dobrze skóry nie wyszorujecie, to ten zapach nadal będzie. To jest coś, co się wgryza, jest bardzo silne. To jest taka historia jaśminowo-lawendowa z bardzo silnym jaśminem, takim bardzo mocnym. Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie toleruje jaśminu, to absolutnie nie jest to propozycja dla niego. Sznyt lawendy tutaj też czuć. Mam takie poczucie, że nuty jaśminu i lawendy to są właśnie takie bardzo mocarne nuty. Oczywiście zależy jak użyte, ale tu są w ilościach ogromnych i naprawdę jest to zapach, który dla mnie jest po prostu przepiękny, a o parametrach to już w ogóle jest zabójstwo, naprawdę. Takim też zapachem jest z Aqua Allegorii Flora Bloom Forte. Zdecydowanie, słuchajcie, jeżeli kochacie Aqua Allegorię, ale nie zwracaliście na to uwagi, bo ja na początku też nie zwracałam. Jeden zapach mam Nettare di Sole, który jest wodą toaletową, bo bez tego dopisku Forte. I on faktycznie nie jest tak trwały, to jest taka woda dosłownie, ale uwierzcie mi, że jeżeli macie tylko te wody toaletowe i nie zwracaliście uwagi, że jest jeszcze Forte, to spróbujcie, ponieważ różnica jest kolosalna, jakość jest, parametry zapachu są ogromne. Uważam, że bardzo projektuje, czuć go z daleka i jest bardzo trwały. I podobna sytuacja jest z Aqua Allegorią Mandarin and Basilic. Nie wzięłam tylko Oud Yuzu, ale to dlatego, że tam nie ma aż takiej projekcji. Jest bardzo trwałym zapachem, ale Oud Yuzu nie ma aż takiej projekcji. To jest zapach, który jest bardzo mocno komplementowany i ja mogę siedzieć w pewnej odległości, a i tak usłyszę komplement, czym ja tak pachnę. To jest zapach, który wydaje się zwykły, ale jest tak po prostu przyjemny i fajnie skomponowany. Uważam, że bazylia jest po prostu takim dopełniaczem tego zapachu, bo powoduje, że on jest
strasznie mocno taki świeży i bardzo przyjemny. I w użytkowaniu, i dla otoczenia naprawdę jest to zapach o wspaniałych też parametrach. Nie mogę też w tym filmie nie wspomnieć o moim najnowszym nabytku, z Wami zresztą, Carolina Herrera Mystery Tobacco. Słuchajcie, ten zapach, no większość powie, że to jest wieczorowy w ogóle zapach, bo właśnie jego parametry też i rodzaj zapachu na to wskazuje, ale ja go po prostu noszę cały dzień. To jest trochę zapach, od którego ja się nie mogę oderwać. Powiem szczerze, że dobrze, że kupiłam go w takim momencie, że wszystkie miałam użyte już zapachy moje z tacy, bo ja jak go kupiłam i on przyszedł i go powąchałam i najpierw testowałam na nadgarstku, następnego dnia globalnie, ja nie mogłam się od niego odkleić. Mi tak się spodobał ten liść tytoniu, który cały czas tu czuję, i te wanilie, która gdzieś tam krąży. Boże, to jest po prostu śliczny zapach. I on, tak jak opowiadam, to mimo wszystko ma taki sznyt uniseksowy, chyba przez tą wanilię, jest tu też jakiś rum, który czuję, przez to on jest nadal, bo ta dziewczyna, cały czas mam tą dziewczynę w głowie, która napisała tą recenzję, że i według niej idą bardziej w damską stronę. Nie, faceci, możecie kupić ten zapach. On jest po prostu genialny, naprawdę. I Wy się będziecie czuć męsko w nim, a kobieta będzie się w nim czuła damsko. Jest idealnie, moim zdaniem, wyważony. Także, no to parametry to są zabójcze. Jest przepiękny ten zapach. Nie mogę też nie wspomnieć, wprawdzie nie mam flakonu, ale no ja Wam mówię o takich zapachach dla osób, które poszukują zapachów projektujących. I to, czy mam flakon akurat, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, bo mam po prostu zapach i mogę Was zapewnić, że parametrowo, mocowo to jest bardzo zbliżony do Kirke zapach, w sensie oczywiście nie woni, ale w sensie tych parametrów. On właśnie bardzo podobnie projektuje, czyli tak wgryza się w nozdrze, jest taki mocarny. Niby to jest zapach owocowy, ale no dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo mocny zapach. Ja tu też wyczuwam jakąś mydlaność, ale w tym zapachu też mi to absolutnie nie przeszkadza, bo te owoce dodają dużo temu zapachowi i on jest naprawdę bardzo, bardzo mocnym zapachem, więc jeżeli szukacie takich killerów, to warto z Erba Purą się zapoznać. Uważam też, że przegenialne parametry ma, słuchajcie, L'Impératrice Dolce & Gabbana. Ja już niewiele tego zapachu mam i ja myślę, że ja go po prostu wykończę tego lata. Czy dokupię nowy? Ja już teraz nie wiem, czy ja mam odkupować. Ja myślę, że po prostu trzeba się cieszyć, skończyć i może za jakiś czas do niego wrócić. Przecież pamięć o nim nie zniknie, a myślę, że on też z rynku nie zniknie. Jest to jeden z lepiej sprzedających się letniaczków, jeden z bardziej znanych. Też myślę, że nie muszę Wam go przedstawiać. To jest taki typowy letniaczek. Oczywiście on może być całoroczny, ale to jest owocowy zapach, przepiękny. Polecam każdemu. Polecam też, i mimo, że to już nie jest może aż taka miłość jak była, to polecam nadal, jeżeli chodzi o zapachy waniliowe, Dolce & Gabbana D1. To jest, słuchajcie, zapach bardzo projektujący i bardzo trwały. On ma świetne parametry. Oczywiście ja też mam stary wypust, bo ja mam wypust z 2004. Nie, poczekajcie, ja mam wypust z 2018 roku. Nie wiem, czy się parametrowo coś z nowymi wypustami stało, czy nie. W każdym razie ten to jest geniusz, mocarz, trwały, czysta wanilia, piękny, sensualny, cudowny zapach. Nie mogę też nie wspomnieć, ale wszystkie linie, oprócz dla mnie właśnie tej Le Parfum, z tej serii La Nuit Trésor, tutaj Wam przedstawiam Vanilla Noir, ale
po prostu La Nuit Trésor Eau de Parfum, to są mocarze. To są gourmandowe, które są naprawdę bardzo, bardzo mocnymi zapachami, bardzo, bardzo trwałymi. I o nim chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie gourmand i kochacie gourmand, który ma mieć dla Was zabójcze parametry, to uważam, że to jest właśnie taki zapach. Jego bardzo czuć, bardzo projektuje i bardzo długo siedzi na skórze. Powiem Wam teraz też o zapachu kontrowersyjnym. To jest zapach unisex i to jest unisex marki Boho Boco Magic Mushrooms. To jest zapach bardzo kontrowersyjny, bo to jest zapach no taki ziemisty właśnie tych grzybów. No jakby fajnie jest to odwzorowane, więc jeżeli nie lubicie ziemistych grzybów, które są bardzo ostre, to jest zapach, który tak projektuje, jest tak strasznie mocny, bardzo łatwo jest z nim przesadzić. To jest zapach, który naprawdę musicie psiknąć jeden raz, bo inaczej zabija całe otoczenie. Tym bardziej, że jest to zapach kontrowersyjny, to nie jest zapach łatwy, to jest zapach dziwny, więc z nim trzeba uważać. Natomiast no, jeżeli lubicie dziwne zapachy i szukacie killerów, a myślę, że w dziwnych zapachach tych killerów jest najwięcej, no to jest coś zdecydowanie dla Was. To jest po prostu parametrowo zabójstwo. W tym zestawieniu nie mogę też nie wspomnieć i to też myślę, że to jest tylko taka formalność, słuchajcie, o YSL. No nie wiem, czy jest ktoś, kto jeszcze nie wie, że jest to zapach bardzo mocny, bardzo mocno projektujący. W ogóle dawno go używałam i wypadałoby ruszyć ten flakonik w końcu porządniej. A jest to zapach projektujący, bardzo trwały, bardzo dobrze zrobiony, świetny jest ten zapach naprawdę i tu chapeau bas YSL, bo od lat myślę, że jest to zapach w topce po prostu. Takim moim też zapachem różanym, który jest projektujące, bo generalnie to nie jest wcale takie oczywiste, żeby zapach różany był projektujący, a chodzi oczywiście o Atelier des Ors Villa Primrose. Słuchajcie, no to projektuje, nie dosyć, że to pięknie wygląda, to projektuje na maksa. To jest zapach, który czuć, który, jeżeli ktoś nie lubi takiej słodkiej róży w Waszym otoczeniu, to może wręcz go zemdlić, ale dla mnie to jest po prostu cudo w butelce, które daje prześwietne parametry. Uważam, że ten zapach trochę jednak krzyczy. Jest cudowny na każdą okazję. To jest zapach też idealny moim zdaniem na komunie, które się zbliżają wielkim krokiem. Nie mogę też nie wspomnieć o Rebelli, a szczególnie o zapachu Salted Muse. To jest potęga i u niego głównie te olejki odpowiadają, ale nie tylko, dlatego że ja mam jeszcze dodatkowe dwa zapachy i tamte nie projektują w ogóle. Są trwałe, ale nie projektują, mimo że też są na olejkach, natomiast tu po prostu konstrukcja zapachu jest taka, że projektuje bardzo mocno, z tym, że tu większość facetów będzie zadowolona niż kobiet. Chociaż też ciężko tak powiedzieć, słuchajcie, no bo są kobiety, które tak jak ja podchodzą do tego i lubią tę męskość w zapachach. Są kobiety, które są też zakochane w Bois Imperial Essential Parfum. Przecież nie tylko ja kocham ten zapach. Nie dlatego jest sławny, że tylko mężczyźni go kochają. No nie, kobiety też, więc zresztą mi same piszecie. Więc to jest po prostu zapach, w którym jest jakaś tam nutka, ale moim zdaniem kobieta się w nim też czuje fenomenalnie, przynajmniej taka jak ja. Nie mogę nie wspomnieć o moim nabytku cudownym i jedna z Was mi napisała wiadomość prywatną na Instagramie, że kupiła ten zapach z mojego polecenia i też jest zachwycona, a chodzi o Mise en Cire Treasure. Nie, no słuchajcie, ten zapach jest ultra kobiecy, przepiękny, jest po prostu obiektywnie piękny. Tu nie ma nic,
co, nie wiem, co mogłoby się nie spodobać moim zdaniem, chociaż zawsze jest coś, co mogłoby się nie spodobać. O Jezu, ale on jest przepiękny po prostu, czysto piękny. Natomiast on naprawdę projektuje. Ja jestem wyczuwalna z dużej odległości, zostawia ogon, jest bardzo, bardzo trwały. Na ciuchach wręcz nie do wyprania, mam wrażenie. Jest po prostu przepiękny. Cudownie mi się go nosi, bo potrafię po niego sięgnąć, mając nawet wyjęte na miesiąc zapachy, potrafię po niego sięgnąć, bo po prostu chcę, mam na niego ochotę i to też jest idealny zapach moim zdaniem właśnie na komunię. I idealnym zapachem też na komunię projektującym jest Valentino Donna Born in Roma Extra Dose. Przepiękny jest ten zapach. Nie wiem, ja po prostu uważam, że ten zapach ma wszystko, co trzeba, jeżeli chodzi o kobiecość. Jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i skonstruowany. Jest dla mnie zbliżony, ale chociaż może tam podstawowa wersja jest bardziej zbliżona do Paradox Prady. Natomiast ta jest bardziej waniliowa, ale to jest cudowny zapach. Naprawdę to jest coś przepięknego. Fantastycznie projektuje, mocarny, bardzo długo trwały. Parametry jego są wspaniałe, więc da się jeszcze w tych czasach wypuścić nowy zapach, który będzie zachwycał. Ale nie ma tego dużo. Nie oszukujmy się. Muszę tu też wspomnieć o moich gagatkach, bo w tamtej części wspomniałam tylko o jednym Initio, ale ja mam jeszcze dwa i każdy z nich jest równie mocarny i to są Initio Side Effect i Psychedelic Love. Każdy z nich jest równie mocarny, równie piękny, natomiast to są zapachy, bym powiedziała, dla indywidualistów trochę, ale jeżeli szukacie właśnie czegoś może trochę innego, takiego zaskakującego, ale też strasznie mocarnego i bardzo mocno projektującego, to ja musiałabym Wam polecić markę Initio. W ogóle można walić w nią jak w dym. Jeżeli poszukujecie, jesteście znudzeni i lubicie konkrety, bo tu jest bardzo konkretnie. Victoria's Secret Bombshell. No to jest zapach krzyczący, to jest zapach, który bardzo projektuje. Moim zdaniem jest bardzo trwały, bardzo go czuć. Nie można tu absolutnie mu zabrać parametrów, bo on jest genialny. Z tym, że ja zawsze Wam mówię, że to jest woda perfumowana, nie woda toaletowa. Za wodę toaletową nie gwarantuję, bo nie mam i nie miałam. Ale woda perfumowana to jest po prostu mocarny zapach. Tu może Was zaskoczę, bardzo dawno o tym zapachu nie mówiłam. W sumie nie wiem czemu, bo ja nadal bardzo go lubię, tylko jak przychodzą cały czas jakieś nowości i coś cały czas nowego mam, to po prostu pewne rzeczy odchodzą do lamusa, ale obiecałam sobie, że nie, biorę się za te zapachy i po prostu zacznę używać tego, co używałam kiedyś nagminnie, cały czas. No i chodzi o Versace Bright Crystal Absolute. Absolute to znaczy, że to jest znowu woda perfumowana. No, ten zapach to jest owocowa bomba, bardzo mocny, bardzo wwiercający się w nos, przepiękny letniaczek mój, zawsze to był mój letniaczek, kochałam go. Teraz już to po prostu zmienia się nam wszystko tak naprawdę, no i tak mówię Wam, że boję się go zużyć z jednej strony, bo wiem, że wyszła reformulacja tego zapachu, i boję się go zużyć, ale z drugiej strony też, czy ja tak muszę go koniecznie mieć i odkupować, nie wiem. Myślę, żeby zużyć na tyle, że może na dnie coś zostawić i po prostu mieć, ale jednak pozużywać i zużyć i nie trzymać na siłę zapachów, bo przecież to nie ma żadnego sensu. Mogę Wam z pełną świadomością polecić ten zapach, właśnie wodę perfumowaną. Parametry są gigantyczne, uważam. Ogoniasty zapach i bardzo długotrwały. Przynajmniej stara wersja, Boże, nie wiem jak nowa. Bois d'Argent od Diora, wersja butikowa. Jeżeli chcecie, jeżeli nie macie nic przeciwko nutom delikatnie skręcającym w męską stronę, gdzie delikatnie to czuć, jest to unisex, więc jak najbardziej,
to serdecznie Wam polecam ten zapach. Myślę, że z tej serii w ogóle butikowej Diora to te wszystkie zapachy są bardzo dobrej jakości, bardzo ciekawe. Jeżeli też, mogę Wam powiedzieć, jeżeli też szukacie w ogóle zapachów takich wyjątkowych, które są tak super skomponowane, gdzie czuć po prostu luksusowość tego zapachu, że to jest wszystko tak perfekcyjnie zrobione, to właśnie szukałabym tych butikowych wersji, nawet znanych marek, ale butikowych. Zostały nam dwa zapachy. Najpierw powiem o dziwolągu, takim moim, bo to jest zapach, którym po prostu pokona każdego. I ja nie nauczę się nazwy tego zapachu, od razu Wam mówię, więc dobrze, że jest karteczka. Nel giorno nell'ora unum Filippo Sorcinelli. To jest zapach prawie dla nikogo, bo myślę, że niewiele osób może go zrozumieć. Mnie on pochłonął. I skoro mówię o tym, co jest w mojej kolekcji, a myślę, że są osoby jednak, które lubią, a zresztą właśnie dostałam ostatnio komentarz od którejś z Was, że lubi dziwolągi, lubi dziwne nuty. To jest właśnie zapach dla takich osób. Dla mnie było bardzo łatwo go zrozumieć. To nie było tak, że musiałam go mieć nie wiadomo ile razy, żeby dotarło do mnie, czy on mi się podoba, czy nie. To była miłość od pierwszego wąchnięcia, jak to się mówi. Parametry jego są megaśne, więc jeżeli to jest dziwoląg, no to jest taki niebezpieczny dziwoląg, bo całe otoczenie go czuje i różne może z nim mieć, różnie go może odebrać, no bo jest to taki zapach motoru, smarów, skóry, ale jest niesamowity. Ja po prostu go uwielbiam. To, jak on mi się układa na skórze, jaka chemia jest między nami. Naprawdę coś wyjątkowego, parametrowo, szok. I ostatni zapach to jest totalnie dla mnie taki zapach, o którym bym nie powiedziała, że może mieć takie parametry, bo jest to zapach zielony, Sphinx Parfum Prakt. To jest zapach zielony, jest on w jakimś stopniu cytrusowy, ale ja na przykład głównie wyczuwam jakąś taką trawiastość. Zapach układa się na skórze, słuchajcie, niesamowicie. Wydaje się, że to jest totalna prostota, ale on robi coś takiego, on w ogóle robi dzień, mam wrażenie, jest strasznym przyjemniaczkiem, tak naprawdę nie wiem, czy tylko letnim, to jest taki całoroczny moim zdaniem, chociaż ja mając tyle zapachów idę w cięższe nuty zimą, ale jeżeli bym zatęskniła, to właśnie ten bym użyła, bo każdy inny, Versace mogłabym też użyć, Bombshell mogłabym też użyć, ale z tych stricte zielonych, z tych takich, mam Joe Malone na przykład, Wild Blue Ebel, który jest właśnie taki iglasty, po niego bym nie sięgnęła zimą, bo nie ma takich parametrów, a ten jest tak projektujący, jest tak bardzo trwały, że zszokował mnie kompletnie. Jego jest ciężko zmyć. Naprawdę ta zieloność cały czas przebija przez żel pod prysznic. Krzyczy po prostu ten zapach. Kompletnie się tego nie spodziewacie, a to jest w takiej niepozornej buteleczce znakomity płyn, który daje znakomite parametry. To jest unisex. Panowie w nim się będą czuli równie wspaniale. Naprawdę w żadną stronę się nie przechyla ten zapach. Jest po prostu zielonym przyjemniaczkiem, więc jeżeli panowie chcieliby coś letniego, bardzo projektującego i bardzo takiego przyjemnego w sensie nie ciężkiego, nie słodkiego, no to zapraszam po Prakt, bo jest cudowny. To jest wszystko. Generalnie nie wymieniłam Shiseido Ginza, który taki jest, dlatego że są pewne zapachy, o których mówię non-stop
I częściowo chciałam wspomnieć, na przykład wspomniałam o Versace, dlatego głównie, że dawno o nim nie mówiłam, ale o Ginza mówię cały czas. O Michael Korsie też mówię Wam cały czas. To są wszystko projektujące zapachy, również bardzo trwałe. Chciałam Wam jednak powiedzieć troszkę o czymś innym, też pochwalić się tym, co mam, co używam i też poopowiadać o tych nowszych zapachach w mojej kolekcji. Nie o wszystkich niestety dzisiaj Wam mogłam powiedzieć, bo są zapachy, które do mnie przyszły i już wiem, jakie są, bo przyszły po testach, ale nie mogę Wam powiedzieć, bo zostawiam to na live'a. Więc zapraszam Was w ogóle na live'y i koniecznie w komentarzu napiszcie mi, czy 2 maja godzina 20:30 będziecie na tym live'ie. Ja jeszcze oczywiście w karcie społeczności przypomnę o tym, ale no fajnie by było, jakbyście mieli czas i jakbyśmy się mogli spotkać, bo chciałabym Wam pokazać wszystko, co kupiłam i pogadać o tym i w ogóle no, spędzić z Wami miło czas, bo fajni jesteście. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, kochani. Przepraszam za tak długi film. Pa!